Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj mam dla Was drugą część Goblinów, Goblins 2. Zwróćmy uwagę, że w porównaniu do pierwszej części, która była pisana przez 3 litery I, dwójeczka jest pisana przez 2 litery I. Oznacza to, że mamy tylko 2 bohaterów i oczywiście to się zgadza. Tym razem fabuła dotyczy uprowadzonego syna naszego króla w pierwszej części gry. I w misji ratunkowej zostaje wysłanych 2 goblinów, Fingus i Winkle. W odróżnieniu od pierwszej części, gdzie bohaterowie mieli różne, że tak powiem, moce i różne możliwości, w Goblinach 2 bohaterowie mają bardzo podobne do siebie właściwości. Obydwaj mogą zbierać przedmioty i ich używać, jednakże używają ich troszkę inaczej. Przykładowo Winkle, teraz nie wiem który, czy Fingus czy Winkle, jeden z tych goblinów, ten, jest takim bardziej ułożonym i grzecznym goblinem, który raczej stroni od przemocy i stara się wszystko rozwiązywać pokojowo. Natomiast ten z takim nosem, trochę jak Gonzo z Muppetów, jest typowym takim drechem, który potrafi przywalić kogoś w łapę, w łeb, czy też użyć przemocy do zabrania jakiegoś przedmiotu bądź do osiągnięcia swojego celu. W odróżnieniu od pierwszej części nastąpiło parę zmian. Muszę przyznać, że na lepsze. Czy jednak jest to sequel idealny? Zdecydowanie nie. Do tego sobie zaraz powrócimy. Przede wszystkim ponownie ta sama grafika, która była w części pierwszej. Pierwszy raz Gobliny 2 ponownie, żeby w nie zagrać, ponownie musiałem iść do Arka, który oczywiście z dumą na twarzy wrzucił te dyskietki do Amigi i pokazał mi drugą część Goblinów, która, muszę przyznać, że jeszcze lepiej mnie nakręciła niż część pierwsza. W odróżnieniu od części pierwszej, gdzie każda akcja działa się na jednym ekranie, druga część Goblinów już stawia troszkę na motyw bardziej taki znany z innych przygodówek. To znaczy mieliśmy na przykład 3 lokacje, do których mogliśmy swobodnie się przenosić i używać przedmiotów, zbierać przedmioty z jednej lokacji i użyć je w drugiej. Dodatkową zaletą jest to, że zdecydowano się usunąć znany w pierwszej części element energii naszych bohaterów. Tym razem bohaterowie mogą dostawać po łapach, po głowie, mogą ich rzucać, wszystko mogą z nimi robić, ale bohaterowie nie tracą energii, cały czas możemy bez jakby stresowo próbować kolejnych elementów używać na sobie i te elementy będą oczywiście nie będzie nam po prostu zabierana energia. To, co warto jeszcze wspomnieć w odróżnieniu od pierwszej części, to możliwość grania 2 goblinami symultanicznego, to znaczy może nie do końca symultanicznego, równocześnie. W pierwszej części, gdy wybraliśmy jednego goblina i chcieliśmy wykonać jakąś czynność, w momencie kiedy przełączyliśmy na drugiego goblina, pierwszy goblin stawał w miejscu. Nie mogli oni wykonywać równocześnie jakiejś czynności. Tym razem w Goblinach 2 jest to główną ideą, która przyświeca w grze, czyli wykonywanie czynności równocześnie. Przykładowo jeden goblin podnosi topór, a drugi goblin w tym czasie ukryty za toporem naciska guzik. I takich elementów w tej grze jest bardzo dużo. Oczywiście sprowadza się to do tego, że gra jest o niebo trudniejsza od części pierwszej. I przyznam szczerze, że gdy pierwszy raz graliśmy u Arka, nie mogliśmy przejść w ogóle tych pierwszych poziomów, które działy się we wiosce. I pamiętam, że męczyliśmy się z tym sporo, używaliśmy przedmiotów. Pamiętam, że gra chyba jeszcze on miał albo po niemiecku, albo po francusku. Dla nas to było całkowicie obojętne, bo czy było po angielsku, czy po francusku, i tak byśmy nic z tego nie rozumieli. Gra została wydana rok po pierwszej części, czyli w 1992 roku. Niemniej jednak z Arkiem spędziliśmy chyba więcej czasu na Goblinach przy Goblinach 2, ale nie mogliśmy przejść poza ten pierwszy poziom, który po prostu nas strasznie frustrował. Potem oczywiście z opisem zaczęliśmy grać. Ponownie stary telewizor Arka lepiej się sprawował niż mój PC, gdzie grafika była bardziej ostra, natomiast na telewizorze wyglądało to po prostu jak film animowany. Muszę przyznać, że tak jak mówię, że gra jest o wiele, wiele trudniejsza i potrafi, pomimo tego, że zagadki są bardzo w miarę, może nie bardzo, w miarę logiczne i zdecydowanie bardzo satysfakcjonujące, problemem jest to, że niektóre z zagadek przy dalszych częściach, przy dalszych planszach są strasznie frustrujące. Zwłaszcza, że często, aby wpaść na rozwiązanie
Postacie muszą wykonać pewną czynność co do sekundy. Inaczej nie zdarzy się pewna część. Jedna jest z plansz jedna z ostatnich plansz dzieje się w sali tronowej. Kto grał w Gobliny 2, to pamięta, że jeden goblin musiał nacisnąć pewną wajchę, żeby otworzyło się takie oko, a drugi musiał wejść do takiej jakby postaci, takiej wielkiej głowy w tym momencie, aby wyjrzeć przez to oko, w którym gdy ten pierwszy goblin je otwierał. Było to strasznie frustrujące i nawet jakbyście wiedzieli, jak już wiecie, co trzeba zrobić, mi to zajęło teraz, gdy grałem, około pół godziny, żeby w ogóle ustawić ten timing tych goblinów, żeby wykonać tą czynność. Muszę przyznać, że to strasznie frustrowało. No ale takich elementów jest całe szczęście nie za dużo i gra nadal potrafi cieszyć, nadal ponownie wracają te śmieszne animacje, postacie zbudowane z paru pikseli potrafią wyrażać naprawdę multum, całe spektrum emocji, mają śmieszne animacje w wykonywaniu czynności, których nie powinni wykonywać, czyli czasami dostaną w łeb jakąś kiełbasą albo coś takiego i muszę przyznać, że to naprawdę nadal bawi. Aczkolwiek pomimo, że narzekam, że gra jest trudna, uważam, że jest doskonałym sequelem części pierwszej. To znaczy dostajemy to samo co w części pierwszej, ale w lepszej oprawie, z lepszymi pomysłami, z lepszymi zagadkami. Gra jest zdecydowanie też dłuższa, ponieważ o ile pierwszą część dało się skończyć około, jeżeli wiedziało się co zrobić, to w jakieś 2-3 godzinki, no to dwójka zajmie już Wam wielokrotność tego czasu, a jeżeli gracie bez opisu, no to jest gra na długie dni, na długie zimowe wieczory, właściwie to już powoli wiosenne wieczory, także zajmie ona, przejście tej gry zajmie Wam naprawdę sporo czasu. Muszę przyznać, że tytuł gdy wyszedł w 1992 roku i widziałem go na Amidze ponownie, bardziej mi się ta wersja amigowa podobała od tej wersji PC-towej. Wiązało się to z tym, że ponownie były te śmieszne samplowane dźwięki na Amidze, na PC-cie już zdecydowano się na syntezowaną mowę, dźwięki audio, no i podmieniono wiele tych dźwięków, właściwie na przykład w intrze postać już mówi normalnym językiem, natomiast o ile pamiętam, ale mogę się mylić, w drugiej części Goblinów na Amidze postacie bełkotały w taki śmieszny sposób, jak właśnie w grze Sims. Słuchajcie, pudełko, które Wam pokazuję, jest to edycja premierowa, jest bardzo rzadko spotykane, z tego względu, że edycja premierowa w wersji US była ponownie w takiej wersji multimedia CD, czyli srebrne pudełko i tutaj była grafika goblinów. Natomiast to pudełko goblinów w wersji CD jest bardzo rzadko spotykane, ponieważ ono pokazało się chyba w 2 czy w 3 krajach i zawiera właśnie tą fantastyczną grafikę naszych goblinów, a nie ten brzydkie srebrne pudełko. I walczyłem o tą wersję, wierzcie mi, wiele miesięcy, wymieniałem się z różnymi osobami i w którymś momencie jest jedna z osób, z którymi się wymieniałem gry, nie pamiętam z jakiego ona kraju, z Irlandii czy skądś, miała akurat te gobliny i zdecydowała się ze mną wymienić, no i zostałem szczęśliwym posiadaczem właśnie tej edycji w tym fantastycznym pudełku. Słuchajcie, w środku, zaraz zobaczymy co jest, zaraz Wam pokażę co jest w środku. To co jeszcze chciałem Wam ciekawego pokazać w odróżnieniu od pierwszej części, ponieważ druga część na płycie CD została wydana w 1992 roku, czyli zanim jeszcze Cocktail Vision zostało wykupione przez Sierra, natomiast pierwsza część wydana została na CD rok później, w 1993 roku, stąd też na dole nie mamy informacji, że Cocktail Vision jest part of the Sierra Family, natomiast tutaj mamy tylko i wyłącznie Cocktail Vision. Cocktail Vision jest firmą z Francji i muszę przyznać, że większość przygodówek produkowanych przez tą firmę naprawdę jest zacna i wielokrotnie będę omawiał w To było grane przygodówki z Cocktail Vision, bo zasługują one na uznanie graczy. O fabule powiedziałem? Powiedziałem. Ok, zobaczmy co jest w środku mojego pudełka. W środku oczywiście ponownie białe pudełko tekturowe. W środku mam niewiele, bardzo niewiele. Instrukcję. Instrukcja czarno-biała, niestety. Przeoszczędzili troszkę. No i oczywiście płytkę z grą. Pokazuje, że w środku jest gra. Gra po prostu wygląda jakby to był ruski tłok, ale nie jest. Obiecuję, że nie jest. Jest to oryginalna wersja, tak wyglądała. Słuchajcie, czy warto dzisiaj grać w Gobliny 2? Jeżeli podobała Wam się 1, a frustrowały Was pewne elementy, zdecydowanie 2 te elementy frustrujące usunęła i daje
jeszcze więcej zabawy. Trzeba przyznać, że gra jest trudniejsza, bardziej wymagająca, ale też dająca większą satysfakcję. Graficznie gra się nie zmieniła. To podobny styl rysowania postaci, charakterystyczne wielkie oczy, komiksowe postacie. Tła też są ręcznie rysowane, też nie mogę powiedzieć, że są bardziej szczegółowe niż w pierwszej części, no bo też trzeba przyznać, że przy rozdzielczości, w jakiej gra pracowała, czyli 320 na 240 w 256 kolorach, no trzeba było być nie lada mistrzem, żeby wyprodukować fantastycznie wyglądające tła, fantastycznie wyglądające postaci, no i jeszcze je oczywiście zanimować na tych paru pikselach, a wszystko musiało być oczywiście animowane ręcznie. Nie było wtedy wspomagających programów, które by za nas zanimowały, tak jak teraz, nie wiem, After Effects czy 3D Studio. Trzeba było wszystko tyrać ręcznie, także myślę, że jest to warte wspomnienia. Tak czy tak grę Wam serdecznie polecam, pomimo tego, że jest ciężka i przy końcu frustrująca, sprawia naprawdę masę radości. Jest to rozwinięcie pomysłu z pierwszej części i muszę przyznać, że gra zdecydowanie jest lepszą częścią od pierwszej, ale do najlepszej części Goblinów, czyli Goblins 3, no, wrócimy przy którymś z kolejnych od części To było grane. Na zakończenie jeszcze powiem ciekawostkę, że pojawiła się jeszcze jedna gra, znaczy pojawiła się też Goblins 4, o której mówiłem przy części pierwszej w całkowicie trójwymiarowej wersji, ale z takiej gry dwuwymiarowej, animowanej ręcznie pojawiła się jeszcze jedna gra, która jest zaliczana do kanonu Goblinów, aczkolwiek nie jest Goblinami. Jest to Woodroof and the Schnibel Azimuth, wydana w którymś chyba też numerze Playa, czy z jakichś takich gazetek, ale to wiele, wiele lat temu. Ponownie wydana przez Cocktail Vision, podobnie ten sam styl graficzny, w wyższej rozdzielczości, ale wiele osób myśli, że to jest kolejna część Goblinów, ale nie są to Gobliny. Jest to jakby gra wydana stworzona przez tego samego dewelopera na podobnych zasadach, ale nie są to Gobliny. Oczywiście Woodroof pojawi się, to było grane w późniejszym okresie, w momencie kiedy skończę całą trylogię Goblinów. No czwartej części raczej nie oczekujcie, bo to jest po prostu chłam. W momencie kiedy skończę Gobliny, zapewne w którymś momencie wezmę się za Woodroofa i także on się pojawi w odcinku To było grane. Słuchajcie, to tyle odnośnie Goblinów. Fantastyczna seria, jedna z moich ulubionych. No i niedługo spotkamy się przy części trzeciej, która jest według mnie najlepszą serią i tam już są tak zagadki pojechane, ale muszę przyznać, że wypadła część trzecia najlepiej ze wszystkich i jest to moja ulubiona część z całej trylogii. Pozdrawiam Was Energik, właściwie drugą ręką. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!